Kolumb płynie odkryć Amerykę. Ale to nie po drodze. Koniec historii. A 300 lat później to azteckie pancerniki wpływają do Europy. Ale obudźmy się. W naszej rzeczywistości Kolumb wcale nie zatonął. W 1492 roku bezpiecznie dotarł do brzegów Nowego Świata. Co zapoczątkowało epokę wielkich odkryć, ale dla rdzennych mieszkańców oznaczało absolutną zagładę. Hiszpańska stal i europejskie wirusy zrównały potężne imperium Azteków z ziemią. Ale co musiałoby się stać, żeby to Aztekowie przetrwali i zdominowali świat? Musimy cofnąć czas. Gdy flota Kolumba gnije na dnie oceanu, historia obu Ameryk toczy się własnym, krwawym torem. Imperium Azteków rośnie w siłę, pochłaniając kolejne plemiona, a wkrótce całe imperium Inków. Aztekowie nie tylko podbijają, oni asymilują. Wulkaniczna dyscyplina spotyka się tu z górską inżynierią Inków. Tysiące wojowników maszeruje w rytm wojennych bębnów, wznosząc słoneczne sztandary nad przepaściami Andów. Na tych gigantycznych mostach łączących szczyty świata rodzi się zunifikowany superkontynent. Bez inwazji zza oceanu ich potęga rośnie bez absolutnie żadnych ograniczeń. Tysiące jeńców kują w skałach nowe arterie krwioobiegu tego rosnącego potwora, a nieskończone rzeki złota spływają prosto pod ołtarze bogów. Tymczasem w Europie panuje chłód i stagnacja. Bez ton amerykańskiego złota Hiszpania upada, a jedynym ratunkiem kontynentu staje się zboże ze wschodu. Bez kukurydzy i ziemniaków z Nowego Świata Zachód dusi się w cyklicznych klęskach głodu. Codzienność to brutalna walka o przetrwanie. To mroczny świat, w którym królują lepkie błoto i ciągły strach. W tym chaosie twardej stali i nieskończonych wojen Europa wciąż myśli, że jest pępkiem świata, nie mając pojęcia, co rośnie za oceanem. Wiek XVIII. Dysponując wiedzą tysięcy podbitych ludów, Aztekowie przechodzą własną, potężną rewolucję przemysłową. Łączą wulkaniczny obsydian z dymiącymi kotłami parowymi. Ich dawna stolica, Tenochtitlan, zamienia się w smogowe, zmechanizowane serce świata. Prastarzy bogowie nie zniknęli. Przyjęli mechaniczną postać. Huitzilopochtli, bóg wojny, stał się patronem wielkich pieców hutniczych. To już nie jest prymitywna siła, a rytmiczny puls maszyn staje się nowym biciem serca kontynentu. Elitarni wojownicy porzucili bawełnę na rzecz kompozytowych pancerzy z wyrzutniami gorącej pary i odłamków obsydianu. Setki tysięcy pieców zapłonęły jednym, nienasyconym ogniem. To już nie były zwykłe kuźnie, lecz zautomatyzowane rzeźnie pożerające całe góry. Stworzyli zmechanizowany aparat terroru, napędzany krwią, obsydianem i węglem. Tysiące śmiercionośnych ostrzy opuszczało taśmy produkcyjne każdej godziny. Zbudowali machinę wojenną, której nikt na tej planecie nie mógł już zatrzymać. Rok 1840. Zachodnia Europa w końcu dogania epokę pary. W wiktoriańskich salonach aroganccy generałowie dzielą świat na mapach, pewni swojej rasowej i technologicznej supremacji. Z kolei na wschodzie potężna Rzeczpospolita, zmechanizowany spichlerz kontynentu, strzeże granic swoimi stalowymi husarzami. Ale wszyscy oni patrzą w złym kierunku, nie zdając sobie sprawy,
że na drugim końcu oceanu ocknął się Zostaw suba w tej sekundzie i zobacz, jak upada świat. Lecimy. Bieżnik doskonały. Z mgły nad Tamizą wyłoniły się fortece z czarnego żelaza. Gdy uderzyły azteckie promienie, duma zachodniego świata obróciła się w popiół. Na ulicach wybuchła panika. Królewska gwardia pierzchła przed machinami, których nie potrafiła pojąć. Wiktoriańska elegancja na zawsze utonęła w toksycznym błocie. Aztecki walec bezkarnie parł naprzód. Niezwyciężona armia francuska została zmiażdżona w zaledwie kilka dni. Paryż spłonął. Wkrótce potem upadły Prusy. Słynna militarna dyscyplina i stalowa wola Berlina pękły pod naporem potężnych, obsydianowych machin. Arogancja dawnych imperiów utonęła w błocie. Przerażona zachodnia arystokracja uciekała w popłochu, błagając o azyl na wschodzie. Gdy wieści o upadku Starego Świata dotarły wreszcie do Warszawy, w Rzeczypospolitej nie wybuchła panika. Czarna fala pochłonęła kontynent. Sztab generalny wiedział, że klasyczna obrona to samobójstwo. Kluczem do przetrwania miała być absolutna przewaga technologiczna. W zadymionych warsztatach pracowały najtęższe umysły epoki. Zamiast obcej inżynierii, rodzima nafta, mosiąc i czysty polski geniusz. Klasyczna kawaleria odeszła w niepamięć. Podczas gdy Zachód klęczał, na front wyjechały polskie lądowe krążowniki. Potężne stalowe fortece, które miały zatrzymać koniec świata. Zachód przegrał, bo walczył honorem. Rzeczpospolita odpowiedziała brutalną siłą ognia, naftą i ciężkim mosiądzem naszych krążowników. Gdy aztecki walec uderzył w polskie linie, nie napotkał strachu. Zderzył się ze ścianą ognia, a równiny pochłonął totalny stalowy chaos. Niezwyciężona armia słońca spłonęła w polskim błocie. Mit upadł, a zdziesiątkowani najeźdźcy zostali zmuszeni do krwawego odwrotu. Stare zachodnie imperia upadły, obrócone w popiół przez własną arogancję. Z mroku wyłonił się tylko jeden hegemon. Nowy porządek należał do Rzeczypospolitej. Wojna dobiegła końca. Zamiast całkowitej anihilacji, Rzeczpospolita wyciągnęła rękę. W Warszawie podpisano traktat, który na zawsze połączył losy dwóch światów. Polska inżynieria i aztecki obsydian przestały służyć zniszczeniu. Z fuzji mosiądzu i błękitnej energii narodził się zupełnie nowy, potężny i czysty napęd. Z wojennych popiołów podniosła się nowa Europa. Odbudowane miasta lśniły w blasku Złotego wieku, łącząc dawną elegancję z potęgą nowego świata. Technologiczna symbioza odmieniła oba kontynenty. Imperium Słońca, niegdyś spowite dymem, rozkwitło na nowo, a piramidy stały się wieżami czystej energii. Wkroczyliśmy w epokę pokoju. Niebo wypełniły potężne srebrne maszyny, a ludzkość, zjednoczona niezwykłą fuzją, spojrzała prosto w stronę gwiazd. Pax Polonica trwa, ale archiwum historii kryje w sobie nieskończenie wiele niezbadanych ścieżek. Kolejny punkt zwrotny już na nas czeka. A wy? Jaki moment w dziejach chcielibyście napisać na nowo? Podzielcie się swoimi scenariuszami w komentarzach. Najciekawsze z nich ożywimy w kolejnych materiałach. Jeśli chcecie odkrywać te alternatywne światy razem z nami, zostawcie subskrypcję, kciuka w górę i wciśnijcie dzwoneczek. Zmieniajmy przeszłość razem. Do usłyszenia.